Matecki! Dariusz Matecki! Dariusz Matecki! Dariusz Matecki! Dariusz Matecki! Uwolnić Mateckiego! 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 Cześć moi drodzy, dzisiaj będzie króciutko, ale mam dla Was do przekazania, Wam do przekazania naprawdę szokujące informacje. Jak wiecie, po pracy przyjechałem, zjadłem, ogarnąłem się i siadłem przed komputerem, żeby zbierać materiały najbardziej rzetelne, jak to przystało na ten lewacki kanał. No i oczywiście zajrzałem do Domu Wolnego Słowa, do stacji, która przekazuje tylko i wyłącznie prawdziwe informacje. Oczywiście mówię tutaj o jedynej polskiej prawdziwej telewizji Republika. I gdy zobaczyłem tę wiadomość, powiem Wam, że łzy poleciały mi po piętach. I pomyślałem sobie, muszę się z Wami z tym podzielić. Moi kochani, to jest szokujące. Wyobraźcie sobie, że nie kto inny, ale dobrodziej Matecki na wózku inwalidzkim został przewieziony do szpitala. No, cóż za niesprawiedliwy los tak okrutnie potraktował tego jakże zacnego i prawego człowieka. Drogi Dariuszu, my tu wszyscy, pozwólcie, że wypowiem się tutaj w imieniu wszystkich, my tu wszyscy łączymy się w gorliwej modlitwie za Twój jak najdłuższy pobyt w tym męczeńskim przybytku. Pamiętaj, że Pan w niebiosach pamięta o Twoich wszystkich dobrych uczynkach. Także bądź, Dariuszu, dobrej myśli. Tak, moi drodzy, nie mylicie się, ten ciężko chory, umierający Matecki, jak Ziobro, znowu w radomskim szpitalu. Przez 8 lat, gdy kradł i chlał na potęgę, był zdrowy jak koń. No, chlał za dwóch, nawet jeszcze całkiem niedawno latał po dachu Sejmu. No ale biedaczyskowi się pochorowało. No, prawica, jak to prawica, w cudzysłowie prawica, już dostała nowe paliwo, bo jak wiecie, Matecki troszeczkę był zaniedbany przez ostatnie dni czy tygodnie. A tutaj poseł Matecki w szpitalu. Kolejna ofiara rządu 13 grudnia. Tak grzmi Dom Wolnego Słowa, jedyna słuszna telewizja Republika. Tak jak widzicie tutaj na poście Domu Wolnego Słowa, poseł Dariusz Matecki przetrzymywany w areszcie przez funkcjonariuszy podległych Donaldowi Tuskowi trafił na wózku, pamiętajcie, to jest ważne, na wózku do szpitala onkologicznego w Radomiu. Jego stan zdrowia nie jest najlepszy. Brzmi strasznie, prawda? Matecki, wobec którego sąd orzekł 2 miesiące aresztu, początkowo przebywał w areszcie na warszawskim Służewcu. Później przewieziono go do aresztu w Radomiu, który posiada oddział szpitalny. Było to niezbędne, gdyż stan zdrowia Mateckiego wymagał opieki lekarskiej. Jak można było się dowiedzieć z Domu Wolnego Słowa, czyli Republiki, w czwartek poseł Dariusz Matecki, patriota, męczennik, ofiara reżimu Tuska i Bodnara, w towarzystwie zamaskowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej został przewieziony do szpitala. I tutaj nikogo innego jak ta zacna telewizja poprosiła o komentarz, nie zgadniecie, posła PiS Janusza Kowalskiego.
No bo któż może lepszy komentarz dać niż sam Janusz, prawda? Jak ciągnie dalej ta zacna telewizja, że ten jakże z natury spokojny i szczery Janusz Kowalski był zaskoczony i nie krył oburzenia. I tutaj co nasz Janusz powiedział? Straszna informacja, to kolejny przypadek bezpośredniego zagrożenia życia. To wszystko dzieje się w państwie Tuska i Bodnara. I to coraz częściej. Mało im tego, co dotychczas, nie wyłączając tego śmierci pani Barbary Skrzypek, powiedział dziennikarzom Domu Wolnego Słowa, Republice, ten jakże obiektywny Janusz Kowalski. Zamknąć Bodnara i Tuska! 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 Zamknąć Bodnara i Tak czy inaczej, prawica już ma nowe paliwko, już grzmi, no a tutaj tymczasem Służba Więzienna wszystko wyjaśnia. I zaraz o tym właśnie Wam opowiem. No ale zanim przejdę do konkretów już tak bardziej na poważnie, to powiem Wam szczerze, że tylko czekam, kiedy, nie wiem, Gosek lada moment wyskoczy z komunikatem typu, nie wiem, Mateckiemu wyrosła nieoperowalna fistuła i spodziewa się pilnego przeszczepu moszny na łokieć. W międzyczasie Matecki zrzucił 30 kilo i opanuje sztukę makijażu. Będzie, powiem Wam, jaki już się nie zaczął, dokładnie taki sam teatr jak z Ziobro. No, ale troszeczkę na poważniej. Tak Wam wspomniałem, w Telewizja Republika alarmuje, że aresztowany Matecki trafił do szpitala onkologicznego. Zaznaczają onkologicznego, bo no przecież to poważnie brzmi, prawda? Jak się okazało, jego wizyta w szpitalu miała charakter planowany i tutaj nie ma jakiejś tam, nie wiem, nagłej choroby, nie wiem, nagle jemu rak nosem wychodzi, dupą drugi, nie wiem, fiutkiem trzeci. Ta wizyta w tym szpitalu, tak tutaj zapewnia Służba Więzienna, była to rutynowa kontrola. Także no, pisowcy oczywiście kręcą wielką sensację, aferę, bo Matecki już prawie umierający jest. No ale nie tym razem nic z tego. No fakt faktem, to trzeba przyznać, że Matecki w ostatnim czasie no, mógł się poczuć w ostatnich tygodniach zaniedbywany przez swoich partyjnych kolegów czy członków mafii. Ci skupili się na sprawie śmierci Barbary Skrzypek, a aresztowany Matecki został zepchnięty w cień. Wiecie, jak to u pisowców działa. No ale w czwartek Matecki triumfalnie powrócił i oto w telewizji Republika opublikowali fotkę, na której, tak widzieliście, Wam pokazywałem, osadzony Matecki jedzie na wózku inwalidzkim pod ochroną Służby Więziennej. No i pisowskie media dostały pijany na usta i się zaczęło. Poseł Matecki w szpitalu, kolejna ofiara rządu 13 grudnia. Grzmią media Sakiewicza i braci Karnowskich. W dramatycznie brzmiącym artykule możemy wyczytać, że Matecki trafił na wózku do szpitala onkologicznego w Radomiu.
Nie, oni kuźwa nie wspomnieli nic, że Matecki przyjechał na rutynowe badania. Jak każdy praktycznie więzień. I tak samo jest na takim wózku wieziony. Nie. Matecki na wózku w onkologicznym szpitalu. Sensacja, gówno burza na całego. No moi drodzy, to jest straszna informacja. To kolejny przypadek bezpośredniego zagrożenia życia. To wszystko dzieje się w państwie Tuska i Bodnara. I to coraz częściej. Tak jak tu wam wspominałem, Jasiu Kowalski tam grzmiał już, no widział Mateckiego jedną nogą u świętego Piotra, no. Janusz Kowalski po prostu wypowiadając się dla Republiki, no rwał sobie włosy z głowy. No już to się czuło nawet przez monitor, takie zalążki nowego pisowskiego mitu. Bo pisowcy z tego złodzieja i krętacza, nie chcę używać na niego epitetów. W poprzednich filmikach nawyzywałem się go, powiedziałem, co o nim myślę. Ale delikatnie rzecz ujmując, powiem, nie chcę na niego używać epitetów. Po prostu jest złodziejem i krętaczem, bardzo delikatnie rzecz ujmując. Oni z niego robią, nie wiem, bohatera, męczennika. Nie chcę już powtarzać tego, bo już wam to niejednokrotnie mówiłem i też wiecie, że materiały o nim jak robię, to mnie też zaczyna ponosić. Powiem wam tak, Niesiołowskiego pamiętacie, nie? Jest kontrowersyjna osoba, ale z jego wypowiedzią powiem wam, że zgadzam się w 100%. Zresztą sami posłuchajcie i ocencie. A po wypowiedzi Niesiołowskiego po prostu przejdę już do podsumowania, zakończenia. I powiem wam, co służby więzienne na temat tej sensacji, którą pisowcy rozkręcili, powiedziały. Posłuchajcie Niesiołowskiego, a później przejdziemy już do końca. Proszę nam jasno odpowiedzieć, czy Dariusz Matecki jest więźniem politycznym? Nie jest więźniem politycznym, to jest błazenada. Jak można w ogóle? Jest kryminalistą, jest złodziejem, jest człowiekiem aferzystą. To ostrożnie Jak jeszcze, bo można w wyroku ogóle- jeszcze nie ma. To na razie są dobrze, zarzuty. ale ja tak uważam. Na tej podstawie to jak mam czekać na prawomocny wyrok pana Dariusza Mateckiego, to mogę nie doczekać. Tak uważam, że jest kryminalistą i przestępcą. Oczywiście ostatecznie o tym decyduje sąd. Więzień politycznie odpowiadał walczył o Polskę, a pan Matecki walczył o siebie, o swoich kumpli. A panowie Wąsik i Kamiński byli więźniami politycznymi, bo ta narracja już wtedy się To było pojawiła. błazeństwo. Zresztą ten skandaliczne ukrywanie go w Pałacu Prezydenckim, te manifestacje, te plakaty, to jest właściwie bezczeszczenie czy hańbienie pamięci autentycznych więźniów, ludzi, którzy... Ja nie cierpiałem, byłem 4 lata w komunistycznym więzieniu, ale nie było żadne cierpienia, ale są ludzie, którzy wiele cierpieli, niektórzy życie oddali. Dzisiaj są kraje, gdzie ludzie bardzo cierpią, blisko Polski, na Białorusi, Poczobut, w wielu miejscach. I to jest Wąsika, czy Kamińskiego, czy Mateckiego, czy kogoś takiego, porównywanie do tamtych ludzi, nazywanie ich więźniami politycznymi, to jest znieważanie autentycznych więźniów politycznych. Moi drodzy, tak jak obiecałem, powiem wam, co na te całe rewelacje Republiki odpowiedziała służba więzienna. Okazuje się, że prawda jest nieco mniej dramatyczna niż przekaz tego ścieku medialnego zwanym Republiką. I tutaj posłuchajcie, bo jest dość istotne, tak mi się wydaje. Co mówi służba więzienna? Stan zdrowia wyżej wymienionego jest na bieżąco monitorowany. Jego wizyta w szpitalu miała charakter planowany, co oznacza, że w ostatnim okresie nie zaistniała żadna nadzwyczajna sytuacja. To przekazała dziennikarzom podpułkownik Arleta Pęcionek, rzeczniczka służby więziennej. Oczywiście nie mogła przekazać szczegółów dotyczących
stanu zdrowia Mateckiego, to są dane wrażliwe. Ale wiadomo, nie stało się nic nieoczekiwanego. To była zwykła planowana wizyta. Jak pani rzecznik powiedziała jeszcze tak, podkreślam jednak, że wszyscy osadzeni mają zagwarantowaną realizację prawa do właściwej opieki medycznej, bezpłatnych leków i konsultacji specjalistycznych. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest na podstawie aktualnego stanu pacjenta i wskazań lekarza. Skwitowała to pani podpułkownik Pięcionek. Także nie, Mateckiemu nie będą moszny do łokcia przyszywać i innych organów, tak jak Ziobrze. Nie, to była zwykła, rutynowa kontrola jego zdrowia, wizyta kontrolna. No ale wiecie, no, Rus Publica musi rozkręcić gówno burzę i no, każde pierdnięcie Mateckiego zamieniają w jego męczeńską walkę o wolność i niepodległość naszego kraju. I tylko tak krótko jeszcze na koniec przypomnę. 7 marca Matecki trafił do aresztu śledczego na warszawskim Służewcu. Po kilku dniach został przewieziony do aresztu w Radomiu. Matecki usłyszał 6 zarzutów związanych ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości i jego fikcyjnym zatrudnieniu w Lasach Państwowych. I za to grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Ci bodnarowcy są bezwzględni, powiem wam. Z tego, co słyszałem, nie wiem, ile tam tego jest prawdy i na ile to jest realne, ale też szykują mu pozew osobną sprawę za przyczynienie się do śmierci syna posłanki Felix. I oby to była prawda. I te podawane we wszystkich pisowskich mediach informacje, jakoby Matecki trafił na oddział radomskiej onkologii, są po prostu fałszywe, przebarwione, przekłamane. Owszem, ten znany bandyta i przestępca trafił do Radomskiego Centrum Onkologii, ale tylko na badania rezonansem magnetycznym. Po kilku minutach wrócił do więzienia i do swojej celi. I jak dla mnie może tam zostać tyle, ile mu sąd przydzieli. I oby dostał te 10 lat i jeszcze następne kilka lat za przyczynienie się, czy współprzyczynienie się do śmierci syna posłanki Felix. Moi drodzy, tak jak obiecałem, dzisiaj króciutko, sensacyjną wiadomość wam przekazałem. Widzimy się pewnie już w niedzielę na live'ie, na którego was jak zawsze serdecznie i gorąco zapraszam. Jutro filmiku raczej na pewno nie będzie, muszę dokończyć składanie na mój drugi kanał, bo no tak już mam poplanowane, że w ciągu tygodnia i tylko dla was sobota jest na składanie filmu na drugi kanał. Wiem, sobie dużo na łeb wziąłem, no ale nie lubię bezczynności. Także dzisiaj wam już bardzo dziękuję. Jak zawsze piszcie, komentujcie, oceniajcie. I tak jak wspomniałem, widzimy się w niedzielę o 18:00. A, widzicie, bym zapomniał. Dzisiaj w Sucharze Dnia proponuję wam wspólną modlitwę. Pokażę wam nagrany prawdziwy cud i wypowiedzi kobiet, które tego cudu doświadczyły. Niech ten materiał was natchnie i połączy w wspólnej modlitwie o szybkie uwolnienie dręczonego, umęczonego, prawdziwego patrioty, prawdziwego Polaka, katolika, Dariusza Mateckiego. Z Bogiem, moi drodzy. To jest cud.
To jest cud. Ja byłam w kilku miejscach, także ja wierzę. Gdzie pani na W przykład? Meczugorie byłam, w Fatimie byłam. Jak pani odbiera to? Znaczy ja odbieram, że to jakaś siła Boża, bo jestem katoliczką. Coś nam jakieś wskazówki daje do myślenia. Kogo pani widzi? No Pana Jezusa widzę i tak jakby drugą twarz z prawej, nie, z lewej strony. I twarz tak jakby Jezusa. Z obrazków, nie? No bo przecież nie widziałam go jak żył, nie? Chodzi o to, czy to jest jakaś sztuczna inteligencja.